Przez 3 lata byłem w związku, który dosłownie prawie mnie zniszczył. Myślałem, że jestem silny. Myślałem, że kontroluję sytuację. Myliłem się. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony w relacji, jeśli partner sprawił, że zwątpiłeś w siebie, ten film jest dla ciebie. Bo to, co przeszedłem, przechodzi miliony mężczyzn i nikt o tym nie mówi. W 2019 roku poznałem Anię na jednej z konferencji biznesowych. Piękna, inteligentna, charyzmatyczna. Pierwszy miesiąc to była bajka. Codzienne teksty, niespodzianki. Mówiła mi, że jestem najwspanialszym mężczyzną, jakiego spotkała. Love bombing. Ale wtedy nie wiedziałem, co to oznacza. Love bombing to klasyczna taktyka manipulacyjna. Partner przytłacza nas uwagą, prezentami, deklaracjami miłości w tempie ekspresowym. To nie jest miłość od pierwszego wejrzenia. To celowa strategia uzależnienia. W drugim miesiącu naszej znajomości zobaczyłem pierwsze czerwone flagi. Zaczęła kontrolować, z kim się spotykam. Kurwa. Nieraz słyszałem. Dlaczego ciągle gadasz z tym Tomkiem? On cię nie rozumie tak jak ja. Twoi kumple to nieudacznicy. Olej ich. Takie zachowania były często. Wypominania. I ja, jak idiota, myślę sobie, wow, tak bardzo mi zależy, że jest zazdrosna. Pierwsza wielka awantura wybuchła, gdy poszedłem na urodziny kolegi bez niej. 3 dni milczenia. Potem płacz, że to tak nie powinno wyglądać, co ja sobie myślę. Przeprosiłem ją za to, że poszedłem na urodziny przyjaciela. Czy w tamtym czasie to było normalne? Nie, byłem zagubiony. Rok później nie poznawałem siebie. Facet, który prowadził firmę, miał 20 pracowników, negocjował z poważnymi klientami. W domu zamieniał się w niepewnego chłopaka błagającego o aprobatę. Każdego dnia budziłem się z pytaniem, w jakim jest dziś humorze, bo od tego zależał mój dzień. Jeśli była zadowolona, miałem spokój. Jeśli nie, zostawię to bez komentarza. Pewnego dnia wróciłem z pracy. Pamiętam, że cały dzień była ulewa. Wszedłem do mieszkania. Ona siedziała na kanapie z miną poker face. Pytam, co się stało? Nic. Wyraźnie coś się stało. Powiedz mi. Odpowiedziała, jak nie wiesz, to znaczy, że ci nie zależy. 2 godziny. 2 kurwa godziny próbowałem wydusić z niej, o co chodzi. Okazało się, że nie podobał jej się mój komentarz pod zdjęciem koleżanki na Facebooku. Fajne zdjęcie. To był ten komentarz. To nazywa się emotional withholding. Zatrzymywanie emocji jako forma kary. Partner sprawia, że czujesz się odpowiedzialny za jego emocje, podczas gdy odmawia komunikacji. To forma tortur psychicznych. Najgorsze było to, że zacząłem wątpić we własną percepcję rzeczywistości. Pamiętam, jak powiedziała mi, że jestem za dużo w pracy. Następnego dnia, gdy wróciłem wcześniej, była wściekła. Myślisz, że nie poradzę sobie sama? Gdy jej to wypomniałem, spojrzała na mnie jak na wariata. Ja nigdy czegoś takiego nie mówiłam. Zacząłem nagrywać nasze rozmowy w telefonie. Sprawdzałem, czy nie oszalałem. To jest chore, prawda? Ale to była moja rzeczywistość. Idziemy dalej. 3. rok związku. Pamiętam tę noc, jakby to było wczoraj. 15 marca 2022 roku. Zimny wtorek. Kłóciliśmy się o jakąś pierdołę. Chyba o to, że źle wycisnąłem tubkę pasty do zębów. Ona krzyczała. Ja próbowałem się tłumaczyć. W pewnym momencie rzuciła we mnie kubkiem. Nie trafiła. Kubek rozbił się o ścianę za mną i wtedy cisza. Patrzyliśmy na siebie. Ona była równie zszokowana jak ja. Ale wiecie, co powiedziała? Zobacz, do czego mnie doprowadzasz. Wtedy zostałem rozwalony na części pierwsze, jak rzuciła tym tekstem. Ja ją do tego doprowadziłem. Ja jestem odpowiedzialny za to, że rzuciła we mnie kubkiem. Tej nocy nie spałem. Siedziałem w łazience i patrzyłem w lustro. Facet, którego widziałem, to nie byłem ja. Cienie pod oczami, drżące ręce, spojrzenie jak ubitego psa. Na drugi dzień podjąłem decyzję, spakowałem się i odszedłem. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. I najlepsza. Pierwsze miesiące po rozstaniu to był koszmar. Mieszkałem u Marka, spałem na jego kanapie. 32-letni facet, biznesmen, a czułem się jak rozbity nastolatek. Każdego dnia dostawałem od niej dziesiątki wiadomości. Najpierw błagania, wróć, zmienię się, kocham cię. Potem groźby, zniszczę ci życie. Potem manipulacje, jestem w szpitalu, potrzebuję cię. Ten telefon to była moja tortura. W końcu zmieniłem numer. Hoovering, próba wciągnięcia z powrotem ofiary po rozstaniu. Toksyczni partnerzy używają wszystkich możliwych taktyk. Od miłości, przez winę, po groźby. Kluczowe jest całkowite odcięcie kontaktu. Punkt zwrotny przyszedł po 3 miesiącach. Marek zaciągnął mnie do psychoterapeutki. Pierwsza sesja. Dlaczego pan tu jest? Bo chyba jestem zepsuty. Płakałem przez 40 minut. 32-letni mężczyzna płaczący jak dziecko przed obcą osobą. Ale wiecie co? To było oczyszczające. Dziś,
3 lata później jestem zupełnie innym człowiekiem. Nie tylko wrócił dawny Michał. Pojawił się lepszy Michał. Poznałem Angelikę rok temu, ale tym razem wszystko było inne. Poznałem ją, gdy już nie szukałem desperacko miłości. Gdy polubiłem siebie. Różnica? No więc Angelika. Szanuje moje granice i ma swoje. Komunikuje problemy zamiast grać w gierki. Wspiera moje cele zamiast je sabotować. Nigdy nie próbuje mnie zmieniać. Ale najważniejsze, mogę być sobą. Ze swoimi słabościami, lękami, emocjami. Nie muszę udawać Supermana. 2 kompletnych ludzi, którzy wybierają być razem, a nie potrzebują siebie do przetrwania. Dlatego stworzyłem ten kanał. Pewny facet to nie jest facet, który nigdy nie ma problemów. To facet, który wie, jak sobie z nimi radzić. Jeśli rozpoznajesz siebie z historii, nie jesteś sam. Pamiętaj, nie możesz nikogo naprawić. Na tym kanale będę dzielić się konkretnymi narzędziami, technikami, historiami innych mężczyzn. Bo czasem potrzebujemy usłyszeć, że to, co czujemy, jest normalne. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw lajka. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje to usłyszeć, udostępnij. A jeśli chcesz budować prawdziwą pewność siebie, nie fasadę, subskrybuj.